Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj zapraszam na spacer dookoła mojej rabaty z piękną różą Aleksandra Princess of Luxembourg. Jest teraz w pełni kwitnienia i naprawdę wygląda zjawiskowo. Przejdziemy może od razu do tej róży, ponieważ tutaj jest tylko naparstnica, która już kończy kwitnienie. Natomiast róża Aleksandra prezentuje się teraz naprawdę przepięknie. Wszystkie bukiety kwiatów, które są na szczytach pędów, już są rozwinięte. Mało kwiatów jest przekwitniętych i jest to idealny moment właśnie na filmowanie takiej róży. Prześliczne kwiaty, mocno wypełnione, o przepięknym bladoróżowym kolorze. Jest naprawdę bardzo ładna. Natomiast te pędy, które były przycinane tutaj, one dopiero zawiązują pąki i będą kwitły w drugiej kolejności, wtedy kiedy już wszystko tutaj przekwitnie. Tak wygląda moja różyczka Aleksandra Princess of Luxembourg. Po prostu śliczności. Bardzo ładnie odbiła po moim krótkim cięciu na wiosnę. Wypuściła długie pędy. Te pędy mają tak mniej więcej po 120 cm wysokości, więc naprawdę są ładne, solidne. Nie dałam jej żadnej podpory, ale w zasadzie to przydałyby się coś, żeby ją podeprzeć, ponieważ po deszczu ona może zacząć mi się wykładać. Może zdążę przed deszczem ją podeprzeć i podwiązać. Tutaj dalej mamy fragment rabaty z liliowcami, które teraz kwitną bardzo ładnie. Są w pełni kwitnienia, dużo kwiatów jest rozwiniętych. Tutaj jest liliowiec Sunrise, przepiękny, mocny, żółty kolor i bardzo duże kwiaty. Jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj jest liliowiec o ciemnofioletowych kwiatach. Chyba to jest Super Purple, ale jeszcze sprawdzę i najwyżej, jeżeli to będzie coś innego, to dopiszę na ekranie. Tutaj jest liliowiec pomarańczowy z pomarańczowo-bordowym, ciemnym oczkiem i to jest odmiana Tiger Eye. Natomiast tutaj są liliowce Strawberry Fields. Przepiękne, ciemnomorelowe kwiaty z ciemną gardzielą. Ta gardziel jest taka bordowa. Kwiat, który trzymam, ma właśnie 4 płatki. Bardzo ładne są. W liliowcach rośnie róża i to jest róża Chopin. Terminatorka, zawsze to powtarzam, bardzo mocno rosnąca róża o pięknych, dużych, jasno-kremowych kwiatach. I teraz przejdę tutaj dalej i tutaj jest liliowiec, który się schował pod hortensją i to jest odmiana Mildred Mitchell. Przepiękny liliowiec o takich fioletowych przebarwieniach wewnątrz kwiatu i fioletowych obwódkach dookoła pofalowanych płatków. A ten kwiat akurat jeszcze ma jakieś takie jasno-żółte maźnięcie na płatku. Bardzo ładny jest. Teraz przechodzę dalej. Tutaj jest moja hortensja. Jest to hortensja Limelight. W tej chwili ma około 2,5-3 metrów wysokości i naprawdę rozrosła się w piękny krzew. Co roku jest cięta dosyć mocno, właśnie żeby te pędy były silne, a kwiatostany duże. I tutaj jest malwa, siewka. W ubiegłym roku też kwitła w tym samym miejscu. No i teraz odrosła i zaczyna już wyglądać bardzo ładnie. Tutaj mi się jeden pęd schował w pędach hortensji i może go uda mi się wyjąć, żeby nie był schowany, tylko żeby właśnie zdobił. Ale czemu on? O właśnie. O tak. I teraz jest bardziej widoczny.
Stuja zachodnia, odmiana Golden Globe. Duże kulki, chyba już za duże. Będę je musiała pod koniec lata przyciąć, żeby po prostu jakoś zachować kształt tej rabaty, żeby to mi się za bardzo wszystko nie rozrastało. Ketmia syryjska, która jest siewką, zwarty krzew. 2 lata temu go przycinałam. W tym roku już nic przy nim nie robiłam. Dereń kousa, który już przestaje kwitnąć. Zostały teraz owocki na drzewie, malutkie kuleczki. Jak będę z drugiej strony, to przyjrzymy się tym kuleczkom. Natomiast tutaj na dole są moje różyczki, które były przesadzane w tym roku i jak na przesadzane w tym roku naprawdę super wyglądają. Przesadzałam je dosyć późno, bo tak w drugiej połowie kwietnia, więc trafiły na dosyć ciężki moment. Było później bardzo ciepło. I tu jest róża, to jest Heidi Klum, przepiękna różyczka. Jasnofioletowe kwiaty, mocno wypełnione. Różyczka nieduża, więc nadaje się na brzegi rabat. Bardzo ładna i dosyć zdrowa roślinka jak na różę. Tutaj dalej jest różyczka Old Port, która jest bardzo podobna do Heidi Klum. Jest troszeczkę większa niż Heidi Klum. Też mocno wypełnione kwiaty, ale tak lekko mniej niż odmiany Heidi Klum. Tutaj z tyłu jest odmiana Rhapsody in Blue i to miejsce jej pasuje. Ona w tej chwili nie kwitnie, ale już kwitła. Ja przycięłam te przykwitnięte kwiaty. I akurat w tym miejscu ona mi się zbyt mocno nie przebarwia na taki brzydki, sprany, fioletowy kolor. Rhapsody in Blue właśnie potrafi się przebarwiać na taki brzydki kolor. Natomiast tutaj ona jest od zachodu osłonięta przez te krzewy i być może dlatego ten kolor pozostaje dosyć ładny aż do momentu przekwitnięcia. Jak znajdę zdjęcie, to wstawię na ekranie po lewej stronie, żeby pokazać, jak ona wyglądała w czasie, kiedy już kwiaty były tak dosyć mocno podstarzałe. I tutaj jest różyczka, odmiana Hanseat Rostock. Bardzo ładny kwiat, bardzo ładny pąk, taki no ślicznie wygląda. Jeszcze nie rozwinięty. Nieduża różyczka, rabatówka. Tutaj jest różyczka Augusta Louis. Ona w tej chwili nie kwitnie, chociaż już miała jeden kwiat, ale on przekwitł. Natomiast tutaj jest róża Reine des Violettes. Bardzo ładna. Kwiaty są różowe z bardzo delikatnym dodatkiem fioletu. Róża taka krzaczasta, trochę pnąca. No zobaczę, jak ona będzie rosła w tym miejscu. Na razie wygląda całkiem ładnie. I tutaj z przodu są dwie różyczki, które przesadziłam. I to jest Jubilee du Prince de Monaco. Róża dwukolorowa. Młodsze kwiaty mają bardzo wąską tę obwódkę na płatkach, natomiast w miarę starzenia się ta obwódka robi się coraz szersza. I co ciekawe, tam gdzie płatki są przysłonięte od słońca, pozostają białe. Natomiast czerwieni się tylko ten fragment płatka, który jest wystawiony bezpośrednio na słońce. Pączki wyglądają w ten sposób. Bardzo wdzięczna i bardzo ładna różyczka i trawka, która mi się tutaj rozsiała. Tutaj jest różyczka Papageno i to jest właśnie ta odmiana, którą zamówiłam. Miała już jeden kwiat, więc jestem pewna, że to jest to. Natomiast zaraz przejdziemy do mojej porażki. No nie, to nie jest porażka, to jest mój zawód po prostu. To miała być róża Hommage Barbara.
No i proszę, wygląda to w ten sposób. Bardziej mi to wygląda na jakąś różę okrywową w typie Bienenweiderot. No ładna jest, ale nie to miało być. No i proszę, tak to wygląda. No śliczna, ale na pewno nie jest to Homasze Barbara. Miała być ciemnobordowa, prawie czarna, z pięknymi, pofalowanymi płatkami. No i jest co jest. Już jak wypuściła te listki, to właśnie miałam wrażenie, że to nie będzie to, co zamówiłam. Ale mówię, no może jednak. No i niestety, to nie jest to. A proszę bardzo. Na karteczce mamy Homasze Barbara. Proszę bardzo. Tak to wygląda. No ja już nawet się nie złoszczę. Tylko po prostu jest mi smutno, bo znów kupiłam coś, o czym nie marzyłam. No. Różyczka ładna, okrywowa. Bo widać już teraz po wzroście pędy się pokładają. Tutaj wyrasta też taki ładny pęd. No przypuszczam, że ona będzie kwitła niezmordowanie i będzie cały czas obsypana kwiatami. Zostanie tutaj, ja już nie będę nic kombinować w sensie jakiejś reklamacji. No ale przykre. Przykre, że po prostu kupujemy coś, chcemy mieć jakąś odmianę i później się okazuje, że mamy po prostu niespodziankę. I przechodzę dalej. Tutaj jest róża Baroness, którą przesadziłam w tym roku. Zaczyna kwitnąć. Pączek jest bardzo ładny. Tutaj jest jedna roślina, natomiast tutaj jest druga roślina i myślałam, że ona się już nie przyjmie. Wyglądała tak, jakby już miała się nie obudzić. Ale proszę, po tych deszczach, te deszcze jej naprawdę pomogły, ta pogoda, która była taka wilgotna i zaczęła wypuszczać gałązki. Przechodzę dalej. Tutaj jest trzmielina oskrzydlona, odmiana Compactus, którą przycięłam mocno na wiosnę. I z tego co widzę, przycięłam ją za mało. Ona powinna być jeszcze mocniej przycięta, więc na jesieni po zrzuceniu tych pięknych liści będzie znów mocno przycięta. Liście ma w tym roku ciemnozielone. Zwykle miała takie jasnozielone te listeczki, a teraz ciemnozielone, chyba ze 2 razy większe niż zwykle. Czekam, jak się zacznie przebarwiać na jesieni. Róża Don Juan, 2 piękne kwiaty. Tutaj na górze, na tej długiej gałązce było bardzo dużo kwiatów, ale już przekwitła i wypuszcza piękne, nowe pędy, te bordowe, śliczne, długie pędy. I chyba w końcu zasłuży na podporę, ponieważ teraz rośnie sobie bez podpory, ale chyba trzeba będzie jej w końcu dać podporę, ponieważ ona jest naprawdę bardzo ładna. Przechodzę dalej. I tutaj na dole jest liliowiec i to jest liliowiec Double River Way. On miał być stąd przesadzony, rośnie w cieniu, nawet miał być przesadzony. On został przesadzony. Zostały tylko takie resztki skępy, które po prostu teraz się rozrosły. No i on w tym cieniu sobie kwitnie. Podcięłam jeszcze wyżej ten cyprysik, który tutaj jest, żeby tu dać więcej miejsca pod nim. Dereń Kousa, który już przekwita. Teraz będzie miał takie owocki. Jak dojrzeją, będą w kolorze czerwonym. Są jadalne, ale niesmaczne. One tak smakują trochę, jak gdyby były z waty zrobione. I teraz, kiedy ten dereń przekwitł, podetnę tutaj te gałęzie z dołu, tak żeby zrobić z niego wyższe drzewko. I przechodzę dalej. Tutaj jest liliowiec i to jest moja siewka. Bardzo ładna, taka lekko pająkowata.
Ładnie wygląda z tymi różowawymi znaczkami wewnątrz kwiatu. Tutaj jest lekko ocieniona, więc nie rośnie zbyt dobrze. Tam jest irys syberyjski, który już przekwitł. W tym roku nawet dosyć ładnie kwitł, ponieważ oczyściłam go z barwinka, więc on miał w tym roku sporo miejsca, mógł się rozrastać. Tutaj na dole jest funkia i to jest odmiana August Moon. Przesadzałam ją w ubiegłym roku, więc dopiero zaczyna się rozrastać. I tutaj znów liliowiec, też moja siewka, która wygląda w ten sposób. No akurat ten kwiat ma 8 płatków, po 4 w każdym okółku. I przechodzę dalej. I tutaj jest liliowiec. I to jest liliowiec odmianowy, ale nie pamiętam jaką ma nazwę. Widzę na ekranie, że on się pokazuje jako taki ciemnoróżowy, ale on jest ciemnobordowy i jeszcze na dokładkę takie bordo w kolorze ciepłym. Dlaczego on na ekranie jest różowy? Nie wiem. Naparstnica, którą trzeba będzie poprzycinać. I liliowiec. I to jest odmiana Tiger Eye. I znów na ekranie widzę, że on pokazuje się jako ciemny róż. Tymczasem on jest bardzo mocno pomarańczowy z jeszcze mocniejszym pomarańczowym środkiem. Nie wiem, dlaczego dzisiaj mi tak przebarwia ten obiektyw. I teraz właśnie będą liliowce. Idziemy dalej. One teraz ładnie sobie kwitną. I tutaj jest liliowiec Wild Horses, który też bardzo ładnie teraz wygląda. Właśnie stąd przesadziłam bardzo dużo liliowców. Tu były liliowce pod tą hortensją. One tu nie miały łatwego życia i dlatego musiały zostać przesadzone. Poza tym już bardzo gęsto się zrobiło na tej rabacie. Cały czas jest gęsto. No ale co zrobić z tymi liliowcami? Rozrastają się po prostu w piorunującym tempie. To jest siewka bez nazwy, ale jest bardzo ładna. Mocne, sztywne pędy, nie wykłada się i stosunkowo duża ilość kwiatów. Jesteśmy teraz z drugiej strony mojej Aleksandry i tutaj właśnie widać, że te pędy są pochylone w tamtą stronę. One się odchylają od tui, która tutaj rośnie. No i trzeba będzie wbić jakiś palik i popodwiązywać to wszystko, zanim przyjdzie burza, którą zapowiadają. I w ten sposób doszliśmy do końca mojej rabaty. Różyczka Aleksandra. Na chwilę jeszcze przeszłam na moją rabatę z dziewanną. Tutaj obok jest dziewanna, a tutaj jest piękna, ciemnopomarańczowa róża trojka. Przepiękne są te kwiaty i jest ich naprawdę dużo. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny. Do zobaczenia.